Matka 5-letniego chłopca przynosi go do szpitala w ciężkim stanie. Lekarze muszą go ratować. W ogóle nie mogę go dobudzić. On jest zdrowy. On musi być. Nie, mówię ci, że mnie boli ręka, mógłbyś mnie nie dotykać? Sama sobie wsiądę, tak? Pacjentką szpitala jest lesbijka, która bierze udział w nielegalnych walkach za pieniądze. Posłuchaj, jeżeli wyjdziesz, a masz naprawdę krwotok, to może się dla ciebie tragicznie skończyć. Jak nie wyrzucisz chłopie tej łapy, to za chwilę się dla ciebie to tragicznie skończy. No właśnie. Mimo ostrzeżeń lekarza dziewczyna wychodzi ze szpitala. Jej stan dramatycznie się pogarsza. Lekarze muszą walczyć o jej życie. Panie doktorze, moja Co dziewczyna. się dzieje? Lekarze podejrzewają u chłopca autyzm. Jego matka boi się, że kiedy mąż dowie się o chorobie, zostawi rodzinę. To znaczy, że jest niedorozwinięty, tak? Nie. A jak to jest? Przecież ja wiem, co to jest autyzm. Nie, proszę pana, proszę- Upośledzone dzieci go mają. Proszę się uspokoić. Nie z panią rozmawiałem. Dobrze, ale pan rozmawia przy dziecku. Proszę się Ja uspokoić się i na to nie posłuchać. pisałem. Ja nie mogę mieć takiego dzieciaka, to jest jakiś niedorozwój. O, nie martw się, wszystko będzie dobrze, wyliżysz się. Wygrałaś, co jest najważniejsze. Zadzwoniłam po Jesteś karetkę, mocna. zaraz tu będą. Na jednym z blokowisk 19-letnia Monika Mróz została ciężko pobita. Przecież my Dziewczyna tutaj bierze udział w poradzimy nielegalnych walkach i nie chce, żeby ktoś się o tym dowiedział. sobie. Nie brała ze Mimo to jej partnerka wezwała pogotowie. Zresztą nawet mi nie mów. Mam nadzieję, że nie chcę żadnej karetki, rozumiesz? O, Nie. Jacie, no nie, no co ty? Ej, chodź tu powiedziałam. Chodź, proszę cię. Proszę, chodźcie, tutaj jest. Spoko. Ale akcja w ogóle. Ja cię krę- Co się dzieje? Co się stało? Nic nie jest. Wszystko będzie Rąbnęłam. dobrze. Ała, boli mnie chyba, nie dotykajesz mnie, rąbnęłam tu ze schodów. Z tych schodów? Tak, z tych schodów. A ktoś ci przypadkiem nie pomógł w tym? Trzeba było widzieć tamtą drugą. Pokiereszowana twarz, złamana ręka? Czy wygląda że nie oberwała od kogoś? Nie, o tym kogo nie oberwałam. Pieprznałam ze schodów, niektórzy spadają fartownie, niektórzy trochę mniej, tak? Bójka była, tak? Nie było żadnej bójki. Dziewczyna kłamie. Twierdzi, że spadła ze schodów. Tymczasem od kilku miesięcy regularnie bije się za pieniądze, bo chce zarobić na wyjazd z kraju ze swoją dziewczyną Natalią. Zabieraj to, pogięło cię chyba deszcz, ja tego też nie dotykaj mnie, rozumiesz? Ktoś i tak musi to zobaczyć, Nie proszę mów cię, tego, jedź z właśnie daj mi jakieś nimi. środki Dobra, przeciwbólowe, słuchaj, spokojnie, opatrz kładź mi się. rękę i tyle się widzieliśmy. Kładź się na noc. Chodź na noc. No chyba was zgłaszamy tak jedź samo, z ja na nimi. to nie wsiądę, sama sobie dojdę. Dobra, nie będziemy się szarpać. Pojadę, spokojnie. ale nie będę Zabierzcie na to noszę. siadała. Proszę bardzo. Dziewczyna jest agresywna i utrudnia ratownikom pracę. Nie chce jechać do szpitala, bo jutro czeka ją bardzo ważna walka. Mówię ci, że mnie boli ręka, mógłbyś mnie nie dotykać? Sama sobie wsiądę, tak? Mogę jechać z wami? Nie możemy cię zabrać do karetki. I gdzie ja mam Sama tu sobie siąść dojeżdżasz. niby? Proszę. Ale gdzie mam sobie siąść? Nie Tam sobie proszę. siądź na fotelu. Natalia, Chodź, chodź. ej, ja zaraz dojadę. Spoko, za godzinę będę na... Ja zaraz będę u ciebie, dobrze? Dobra? Będę. Tutaj sobie usiądź. Zaczekaj na nas, jedziesz z nami. Dobra, Tomek, zamykaj. Ej, czekaj, Niunia, jedziesz z nami. Piętnaście minut później karetka pogotowia z nastolatką dociera do szpitala. Ratownikom z trudem udało się opatrzyć jej rękę, która prawdopodobnie jest złamana. Dziewczyna nie pozwoliła sobie jednak założyć kołnierza ortopedycznego ani się zbadać. Sam sobie siadaj na wózek. Nie dyskutuj, tylko Nie siadaj na będę siedziała wózek. na żadnym wózku, sam sobie na tym siadaj, człowieku. Co się dzieje? Dziewczyna po bójce. A po żadnej bójce 1000 razy wam mówiłam, że spadłam ze schodów, Grzecznie tak? da się? Nie da się. Na salę. Idziemy. To w końcu po bójce czy po upadku? Po bójce. Czemu nie ma kołnierza? Byśmy dała założyć, to bym założył. Parametry? Parametry w normie, ciśnienie i tętno troszkę podwyższone. Podaliśmy środek przeciwbólowy w kroplówce. Tak, który mi gówno dał. Dobra. Zaraz zobaczymy tą ranę. Proszę przygotować środki opatrunkowe. Dobrze. Podnieś głowę. No i po co mi tam pan grzebie, jak mi to ręka nachrzania, a nie Dobrze, ręką czoło? też się zaraz zajmę. No to szybko mnie boli. Ranę trzeba opatrzyć i założymy stripy. Dobrze. Co mi będziecie zakładać? Stripy, specjalne plastry. Dzięki temu nie będziesz musiała tego mieć zszywanego. Pokaż tą rękę. Wyprostuj palce. Potrafisz?
Ale po co mam to robić, skoro mnie Potrafisz? napuszcza? Nie mam najmniejszej wątpliwości, że dziewczyna z kimś się pobiła. No ale jeżeli kłamie w tej sprawie, to równie dobrze może kłamać o tym, że nic więcej jej nie boli. I tu już pojawia się problem. Dlatego, że podczas bujek obrażenia zewnętrzne to najmniejszy kłopot. Bardzo często dochodzi do poważnych urazów mózgu i innych organów wewnętrznych. Chwilę później do szpitala przychodzi bardzo zdenerwowana Magdalena Łukasik z 5-letnim synkiem na rękach. Co się stało? On się źle czuł, a teraz w ogóle nie mogę go dobudzić. Proszę mi dać dziecko, proszę mi dać, dobrze? Ja go podtrzymam. On ma temperaturę? Tak, nie mogę mu zbić gorączki. Pani doktor, jest pani wolna? Co się stało? Nie może się wybudzić i ma temperaturę. Na salę zabieramy Niech się. pani coś zrobi. Proszę podejść na rejestrację. Dokładnie, proszę do rejestracji. Proszę, Tak, bez tego nie możemy go przyjąć na oddział, ani zrobić żadnych badań, proszę. ze mną. Matka jest przerażona, bo chłopiec źle się czuł od kilku dni. Myślała, że po prostu się czymś zatruł. Jednak dzisiaj dostał wysokiej gorączki i stracił przytomność. No ale jak ja się mam skupić na jakichś papierach teraz? Jak mój Franek... No ja myślałam, że go podkuruję jakoś w domu. On od kilku dni był jakiś niewyraźny, no ale... Ale dzisiaj to już w ogóle jakaś masakra. No po prostu nie chce pić, nie chce jeść, cały czas tylko śpi. No to musiałam go przywieźć. Dobrze, że mój mąż dzisiaj wraca z trasy. Tomek już tu powinien zaraz być. Spokojnie. Dobrze, dziękuję. Szpatułka. Chłopcem zajęła się doktor Anna Nowicka. Otworzysz mi buźkę z uchu, pokażesz gardziołko, tak jakbyś mówił o, pięknie, a szerzej troszeczkę. O, tak. Widzę, że język ma obłożony. Ciśnienie słabo wyczuwalne, mam tylko skurczowe 70. Śluzówki też podsychające. No to dlatego się nie mógł wybudzić. Nie tak, płyny nawadniające będą. Kochanie, już jestem. Oczka zapadnięte, jest poważnie odwodnione, naprawdę. Proszę mi powiedzieć, czy synek ma biegunki, wymiotuje? Tak, od kilku dni. A on leczy się na coś przewlekle, choruje, bierze jakieś leki? Nie. Na pewno nie? A może miał ostatnio styczność z dziećmi, które przechodziły infekcję rotawirusową? A to jest taka grypa? Można tak powiedzieć, może w przedszkolu inne dzieci chorowały na to. Matka dziecka jest roztrzęsiona. Martwi się, czy nie za późno przywiozła go do szpitala. Pamięta pani, co Okazuje powiedz? się, że chłopiec nie chodzi do przedszkola, a rotawirusem mógł zarazić się w osiedlowej przychodni kilka dni temu. I tam była taka dziewczynka. I też cały czas wymiotowała. No właśnie, to wystarczy, żeby się zarazić. Ale co wy mu to robicie? Spokojnie, to wszystko jest nam potrzebne do przeprowadzenia badań. Proszę się nie Dajcie mu coś z denerwować. tego wyjdzie, tak? Tak, tylko że jeżeli to jest tego typu infekcja, to nie ma takiego skutecznego lekarstwa. Będziemy próbowali łagodzić objawy, odwodnienia, gorączki. Proszę mi powiedzieć, kiedy on ostatnio sikał? Dzisiaj rano. Dzisiaj rano? No, to źle? No niestety tak. Na pewno będzie kroplówka, pobieramy krew do badań, dajemy środki przeciwgorączkowe i jeszcze pobieramy próbkę kału, żeby zobaczyć, czy to rzeczywiście rotawirus. założymy. Nic się nie denerwuj. Rodzice nie zawsze zdają sobie sprawę, że tego typu infekcje, jeżeli nie zostaną w miarę wcześnie rozpoznane, mogą w bardzo szybkim tempie doprowadzić do poważnego odwodnienia organizmu, a to z kolei jest szczególnie niebezpieczne, zwłaszcza w przypadku małych dzieci. Niedługo potem w szpitalu pojawia się ojciec chłopca. Mężczyzna pracuje jako kierowca tira i wracał z Gdańska, gdy zadzwoniła do niego zdenerwowana żona. 30-latek jest wściekły, że po raz kolejny z ich synem są problemy i uważa, że żona jest przewrażliwiona. Ale to jest tej cholery, czy ty zwariowałaś? Ale on się naprawdę kiepsko czuł, wiesz? Kiepsko czuł. Tomek, Przecież on zawsze się kiepsko czuje. Zawsze. Tomek. Ale o co ci chodzi? O co mi chodzi? O to, że wiecznie robisz z niego ofiarę losu. Przestań go w tym wszystkim nakręcać, nie rozumiesz tego? No Tomek, ale przecież wiesz, że on jest po prostu wrażliwy. Co jest? Wrażliwy. Chyba chciałeś powiedzieć, że przez ciebie to jest ciepłe kluchy są. Dzieciak powinien mieć wigor, powinien się bawić, nie wiem, skakać po drzewach, latać za piłką, a nie siedzieć cały czas w pokoju, patrzeć się w ścianę. Może byś częściej był w domu. Jakbyś mnie kursu brał. Chcesz powiedzieć, że to wszystko jest moja wina, tak? Moja wina, że ja jeżdżę, pracuję na wasze utrzymanie, tak? Proszę sobie pić, a nie patrzeć się na mnie, tak? Nic na to nie poradzę, że nie mogę się z nim dogadać. Ale to nie jest normalny dzieciak, tylko skończona sierota i oferma. Ja zawsze chciałem mieć syna, ale nie takiego, no. Tymczasem lekarze zrobili zdjęcia rentgenowskie przywiezionej przez karetkę nastolatce. Doktor Eryk nie ma wątpliwości, że dziewczyna brała udział w bójce.
Musi teraz ustalić, jakich doznała obrażeń wewnętrznych. Jego pacjentka wciąż utrudnia mu pracę. Nie, powiedziałam nie. Jakiś problem? Co się dzieje? Nie chcę spytać, pomóc założyć ten plak. No i dobrze, założysz sama. Pomogę ci. Nie, No a te wszystkie blizny to co? Też masz po łopatku nie ze twój schodów? interes. Daj mi człowieku jak coś przeciwbólowego, bo mnie ręka boli, a nie gadaj. Posłuchaj, mi przyjechałaś to. tutaj karetką i tylko dlatego masz robiony cały zestaw badań od ręki. Widziałaś tych ludzi, którzy tam czekają? No i dobre, mogli też przyjechać Doceń to. karetką. Mogli przyjechać karetką, mogli. Mają pecha. Ja się tu sama nie wpraszałam, ja nie dzwoniłam po karetkę i wcale nie mam ochoty tu być i na was patrzeć. Wszystkie Zobacz, żebra też miała wiele razy połamane. Do szpitala przyjeżdżają organizatorki nielegalnych walk oraz dziewczyna pacjentki, która wezwała pogotowie. Halo, pobudka! Proszę nie krzyczeć. Krzyczeć to zaraz będziemy, jak nam pani nie powie, gdzie jest Monika Mróz. Szukamy jej, karetka ją tu podobno przywiozła. Prowadzili jakąś pannę z Tarnowa. Organizatorki walk chcą, żeby pacjentka wzięła udział w kolejnej bójce. Jej dziewczyna błaga, żeby tego nie robiła. Zrozum i musisz mi zaufać. Ale jeżeli coś ci się stanie... No to trzeba mu zabrać te zabawki. Franek, odpowiadaj, gówniarzu jeden. Ojciec chłopca porzuca go w szpitalu. Czy ty jesteś już tak ślepa, czy może jesteś już tak głupia, że jeszcze tego nie zauważyłaś? No o co ci chodzi? Przecież on zawsze taki jest. Obawiam się, że to może być autyzm. Rodzice zgłaszali, że mały choruje, czy nie? Nic nie mówili kompletnie. Posłuchaj, jeżeli wyjdziesz, a masz naprawdę krwotok, to może się dla ciebie tragicznie skończyć. Jak już kupię tej łapy, to za chwilę się dla ciebie to tragicznie skończy. Dziewczyna, która bierze udział w nielegalnych walkach, wychodzi ze szpitala. Chwilę później dostaje groźnego ataku. Pacjentką szpitala jest lesbijka, która bierze udział w nielegalnych walkach za pieniądze. Mówię ci, że mnie boli ręka, mógłbyś mnie nie dotykać? Sama sobie siądę, tak? Dziewczyna jest agresywna i robi w szpitalu awantury. Spadłam ze schodów, Grzecznie tak? da się? Nie da się. Na salę. Jest tu jakiś lekarz! Matka 5-letniego chłopca przynosi go do szpitala w ciężkim stanie. Lekarze muszą ratować jego życie. A teraz w ogóle nie mogę go dobudzić. Matka chłopca jest przerażona. Na oddziale pojawia się jej mąż, który ma pretensje, że przywiozła dziecko do szpitala. Nie wiem, skakać po drzewach, latać za piłką, a nie siedzieć cały czas w pokoju, patrzeć się w ścianę. Pomogę ci. Nie, No a te wszystkie blizny to co? Też masz po łopatku nie ze twój schodów? interes. Daj mi człowieku jak coś przeciwbólowego, bo mnie ręka boli, a nie. Jakie krzyki jest, czy nie ma? Proszę mówić. Dla pacjentki doktora Eryka nie liczy się zdrowie, tylko udział w kolejnej bójce. W szpitalu pojawiają się organizatorki nielegalnych walk i jej dziewczyna, która chce ją namówić, żeby przestała się bić. Dobre trochę boli, ale tylko trochę. Nie dużo. Krew mi pobierali, jaja były takie na sali się. O rany, jak ty wyglądasz! Jakby cię teraz ziomki z osiedla zobaczyły, jak kaleka na tym wózku, ale jazda. Ha. Próbuj mi tylko coś powiedzieć. Za chwilę ty będziesz wyglądała jak kaleka i za chwilę siądziesz na tym wózku zamiast nie mnie. spinaj się tak, mała. No to się zamknij. Przepraszam, ale musimy już jechać. Nie skończyłam jeszcze. Ale musimy, naprawdę. Jak w ogóle nie skończyłam rozmawiać, tak? I zabieraj te łapy z tego wózka, bo rozmawiam. Spoko, Rozumiesz? zaraz. Dziewczynom bardzo zależy na udziale Moniki w walce. Wiedzą, że dzięki jej wygranej mogą dużo zarobić. Ale twoja ręka, proszę cię, masz złamaną rękę. Ej, słuchaj, jaka jazda. Sprowadzili jakąś pannę z Tarnowa. Laska jest nie do pokonania. Dużo osób będzie wstawiało. Monika, Dużo więcej niż zwykle, będzie kilkanaście kawałków do zarobienia, a jak dobrze pójdzie, jak wygrasz, dostaniesz Monika, nie jeszcze możesz. Na pewno wygrasz, to jest Cicho, bądź, nie wielka wtrącaj się, szansa. pytał Panna się ciebie większy ktoś o raz zdanie. Panna większy raz rozpieprzyła jeszcze przed czasem. Jesteś w stanie ją pokonać. Ale zwariowałaś. Cyrki odstawiasz tutaj na oddziale. Chyba rozmawiam tak, tu nie można już porozmawiać z koleżankami Weronika, zapisz. nawet. Spoko, luz. Panie doktorze, proszę. Usiądźcie na miejsce i zaczekajcie. Monika to jest najtwardsza laska, jaką znam. Większość panienek rozpieprzyła przed czasem i to w dodatku jednym ciosem. Dla mnie to jest prawdziwa żyła złota. Dlatego w ogóle nie kumam całej tej akcji ze szpitalem. I po jaką cholerę ona w ogóle słucha tej niedorobionej łajzy? Ja tu mam wszystko w normie. Pomimo skandalicznego zachowania dziewczyny, dr Eryk musi dalej ją badać. Do 20-latki wciąż nie dociera, że lekarz chce jej pomóc. Bólowe i chcę iść do domu, tak? Spokojnie, powoli. Na rękę założymy ci za chwilę gips. A teraz muszę sprawdzić, skąd te bóle w brzuchu. Boli mnie ręka i z nią coś zrób. Daj mi coś na rękę, a nie na brzuch. Koleżanko, ustalmy coś, dobrze? Jak na razie ja tutaj jestem lekarzem i to ja będę decydować, co i kiedy badamy. Jasne? Jasne. Super. Świetnie. Podnieś bluzkę.
Muszę rozpiąć spodnie. Panie doktorze, poda mi pan ręczniki? Chociaż dziewczyna nie przyznała się do udziału w bójce, lekarz jest przekonany, że jej obrażenia są wynikiem pobicia. Obawia się, że u pacjentki mogło dojść do wewnętrznych urazów, które mogą teraz zagrażać jej życiu. Żeby to sprawdzić, musi przeprowadzić badanie USG. Ała, weź, przecież mnie to boli, mogłeś mi tak nie naciskać tego? Czy jednak boli cię brzuch? No bo mi naciskasz, tak? To mnie boli, to chyba oczywiste. Ała, Wytrzymaj chwilę. go jeszcze... Możesz mi powiedzieć, w którym dniu cyklu jesteś? Że co? Kiedy miałaś ostatnią miesiączkę? A ty człowieku mi teraz będziesz mawiał, że w ciąży jestem. Nie, ale widzę niewielką ilość płynu w twojej miednicy i... Muszę dojść do tego, skąd się tam wziął, tak? Więc co z tym okresem? Teraz mam. Sprawdź, czy tomograf jest wolny. Co, jeszcze nie skończyłeś? Proszę sobie wytrzeć brzuch. Nie, i nie skończę, dopóki nie zacznie ze mną szczerze rozmawiać i nie dowiem się, co ci się tak naprawdę stało podczas tej bójki. Coś ci się uwalił tak tej bójki? Nie było żadnej bójki, spadłam ze schodów i tyle, nie wiem, kręci cię to... Okazuje się, że dziewczynę cały czas bolał brzuch, ale nie przyznawała się do tego lekarzowi, żeby nie zostawać dłużej w szpitalu. Płyn w miednicy pacjentki mocno mnie zaniepokoił. Może to wynikać z tego, że dziewczyna ma akurat miesiączkę, ale równie dobrze może to być początek jakiegoś wewnętrznego krwawienia. W przeciwieństwie do mojej pyskatej pacjentki, ja nie mogę tego zbagatelizować. Doktor Eryk zleca badanie tomograficzne. Na szpitalnym korytarzu zaczepia go dziewczyna jego pacjentki. Jesteś jedną z jej koleżanek, tak? Tak, Nie wiem, jakie skutki będzie miała ta jej dzisiejsza bójka. ale Ale co? to nie była żadna bójka. Słuchaj, ja bajek na dzisiaj już mam naprawdę dosyć. Nie interesuje mnie, po co ona to robi, dlaczego. Jedno jest pewne. Następnym razem może to się dla niej skończyć tragicznie. Panie doktorze, czy ja mogę na chwilę do niej wejść? Proszę. Na chwilę. Dziękuję. Dziewczyna pacjentki chce z nią porozmawiać i namówić ją, żeby przestała się bić za pieniądze. Czujesz? Branie udziału w walkach było sposobem na zarobienie na wyjazd do Holandii, gdzie para chciała zacząć wspólne życie. Monika, ja nie chcę, żebyś ty brała udział w tej walce. No to jest jedyne wyjście, tak, żeby wyjechać do Holandii. Ja chcę zacząć normalnie żyć. W tym kraju dobrze wiesz, że się nie da. Ja wiem, ale Monika, coś wymyślimy. Ale co wymyślimy? Nie wiem, ja pójdę do pracy. Ale co pójdziesz do pracy? Gdzie ty zarobisz tyle, co ja zarabiam na walce? Natalia, kocham cię, zrozum i musisz mi zaufać. Ale jeżeli coś ci się stanie, proszę cię, zrób to dla nas, dla spokój, mnie. Nic mi się nie stanie. Robię to właśnie dla nas. Dla nas to robię. Dla kogo to robię? Monika, lekarz mówi, że wcale nie jest z tobą dobrze. Ale co mówi lekarz? Nic mi nie jest takiego. Proszę cię. Nie, jedź do domu. Jedź do domu i poczekaj tam na Nie, mnie. ja cię tutaj nie zostawię. Nic mi się nie Nie dzieje. zostawię cię, Monika. Przepraszam, ale musi pani już wyjść. Bo? Będziemy kolejne badania przeprowadzać. Znowu. Monika, ja poczekam. Ja nigdzie nie idę, dobrze? Do domu. Ja tutaj będę. Monika i ja jesteśmy razem od pół roku. Ona jest dla mnie najważniejsza, dlatego ja tak strasznie się boję, kiedy ona chodzi na te walki. Ja wiem, że ona robi to dla nas, żebyśmy mogły wyjechać do Holandii, być szczęśliwe, zacząć tam normalne życie, ale ja chcę, żeby ona była po prostu bezpieczna. Może mi pani powiedzieć... Tymczasem ojciec pięciolatka z rotawirusem ma dość czekania w szpitalu. Uważa, że jego synowi nic nie jest i chce go natychmiast zabrać do domu. Jest przekonany, że doktor Anna, podobnie jak jego żona, zwyczajnie przesadza, a chłopiec ma zwykłą grypę. Ona może się utrzymać jeszcze kilka dni, to normalne przy tego typu infekcjach. Rozumiem, że możemy go już wziąć do domu, tak? Jeszcze nie. Musimy powtórzyć badania z krwi. Na pewno powinien poleżeć pod kroplówką. Tak to wygląda. Ale może Franiu nam powie, jak się czuje. Co, kolego? Boli ci jeszcze brzuszek, główka może? Co, Franiu? Franek, mówię do ciebie. Kochanie. Franiu? Franek! Pan doktor do ciebie Spokojnie. Doktor Anna zauważa, że chłopiec nie reaguje na jej pytania. Wiesz, jak się wrafi, to do niego nie dociera, tak?
No to trzeba mu zabrać te zabawki. Franek, odpowiadaj, gówniarzu jeden. Ale spokojnie, nie przy dziecku. A co to jest, szpital czy plac zabaw? Zostaw w ogóle, idę stąd. Agresywna reakcja ojca wskazuje na to, że chłopiec nie po raz pierwszy zamyka się w sobie, a mężczyzna nie ma do niego cierpliwości. Jego matka nie reaguje na skandaliczne zachowanie męża. Widać, że się go boi i nie potrafi ochronić przed nim dziecka. Będą tu pani jeszcze przez chwilę? Tak, Tak. Bo ja muszę z mężem porozmawiać. proszę iść. Zajmiemy się nim. Trzydziestolatek nie ma sobie nic do zarzucenia. Uważa, że syn zasługuje na takie traktowanie, ponieważ w ogóle go nie słucha. Zrozpaczona żona chce z nim porozmawiać. Kobieta udaje, że nic się nie stało. Bardzo boi się, że mąż od niej odejdzie i za wszelką cenę stara się usprawiedliwić zachowanie ich 5-letniego synka. On już uspokoił, wiesz? Bo on jeszcze do siebie nie doszedł po tej gorączce, wiesz? Co ty mi tu oczy mydlisz jakąś gorączką, co? Czy ty jesteś już tak ślepa, czy może jesteś już tak głupia, że jeszcze tego nie zauważyłaś? No o co ci chodzi? Przecież on zawsze taki jest. No ale Tomek, ale nie przesadzaj, Tomek, nie przesadzaj. Przecież wiesz, no, on po prostu teraz taki miał gorszy dzień, wiesz? Ale wczoraj, jakbyś go wczoraj już widział, to słuchaj, te puzzle, wiesz, co mu kupiliśmy, to sobie on je ułożył, wiesz, pół godziny, wiesz? No, mówię ci, ja to bym nie dała rady. On to musi po tobie. Tomek, Ty mi lepiej powiedz, czy masz zapalniczkę, co? no co ty wiesz, że nie palę. No to powinnaś zacząć. Tomek, a gdzie ty idziesz? No a jak myślisz, kobieto, co? No chyba po zapalniczkę idę. Cześć. No ale do szpitala powinniśmy wracać. No to wracaj. Tomek, nie zostawiaj mnie samej z tym wszystkim! Kobiecie nie udało się przekonać męża, żeby wrócił do szpitala. Widać, że ma dosyć i jej, i dziecka. Tak bardzo się boję, że Tomek nas zostawi. Za każdym razem, jak jedzie w trasę, to ja się boję, że on nie wróci. A przecież Franek to jest takie wspaniałe dziecko. Tylko takie zamknięte w sobie. W tym samym czasie doktor Anna próbuje porozmawiać z chłopcem. Chce się upewnić, czy jej podejrzenia są słuszne i 5-latek rzeczywiście ma zaburzenia psychiczne. Która ci się najbardziej podoba, powiesz? Frania, zobacz. Ja tu mam takiego palczastego potwora, on ci chce zabrać autko. Pobawisz się z nim? Wiesz co, Lu? Jest gorzej niż myślałam. Miałam nadzieję, że on się zamyka tak tylko przy ojcu, ale wygląda na to, że w ogóle z nim nie ma kontaktu. On reaguje tylko, jak ktoś coś chce mu zabrać albo jak go dotyka. Dokładnie. I od początku widziałam, że coś jest nie tak, ale miałam nadzieję, że to odwodnienie, biegunka, gorączka, że to przez to. Obawiam się, że to może być autyzm. Rodzice zgłaszali, że mały choruje, czy nie? Nic nie mówili kompletnie. Poszukać ich? Tak. Dobra. Doktor Annę czeka trudna rozmowa z rodzicami chłopca. Lekarka musi uświadomić im, że ich dziecko prawdopodobnie ma autyzm. Autystyczne dziecko żyje jakby we własnym świecie. Nie reaguje na to, co dzieje się naokoło niego, nie jest w stanie porozumieć się nawet ze swoimi rodzicami. Dlatego, żeby takie dzieci mogły w miarę normalnie żyć, potrzebują wiele uwagi i odpowiedniej terapii. Pani doktor chce z państwem porozmawiać. A mąż proszę cię przewietrzyć. Aha. Co się stało z Frankiem? Nie, Pogłoszyło mu się? nie, infekcja jest już opanowana, spokojnie. To proszę za mną, dobrze? Proszę. Matka chłopca po awanturze z mężem wciąż jest roztrzęsiona. Bardzo boi się, że mężczyzna nie wróci już do szpitala. Chciałam z panią porozmawiać. Niepokoi mnie zachowanie pani synka. No ale Proszę mi powiedzieć, czy była pani z nim kiedyś w poradni psychologicznej? ale po co? Przecież z Frankiem wszystko w porządku. No niestety obawiam się, że nie do końca. Proszę mi powiedzieć, czy on zawsze ma takie problemy z kontaktem z otoczeniem? Tak słabo mówi? To normalne u niego? No nie no, ta infekcja go tak wymęczyła. Czyli, że zazwyczaj zachowuje się dużo lepiej, tak? Pozwala się przytulać, dotykać, bawić razem z nim. No nie do końca, ale przecież to normalne, że niektóre dzieci, zwłaszcza chłopcy, wolniej się rozwijają, prawda? Przecież dzieci są różne. Proszę ze mną. Ale po co, no? Porozmawiamy w pokoju. No, o co Proszę chodzi, ze no? mną. Okazuje się, że kobieta widziała, że jej synek nie rozwija się prawidłowo, ale nic z tym nie zrobiła.
Za bardzo bała się, że mąż odrzuci chore dziecko. Nawet teraz nie chce dopuścić do siebie tego, co mówi lekarka. To prawda, że czasem dzieci wolniej się rozwijają, zwłaszcza chłopcy, ale pani synek ma naprawdę poważne opóźnienie. I obawiam się, że to są objawy autyzmu. No ale Frankowi nic nie jest. On jest zupełnie zdrowy. Proszę pani, proszę usiąść. Naprawdę ja widzę, że pani działa pod wpływem emocji i to jest dla pani trudne. Proszę się uspokoić. Najlepiej dla Franka byłoby, gdyby go teraz zobaczył psycholog dziecięcy lub psychiatra. Ale ja pani mówię, no. Ale to jest po prostu ciche i spokojne dziecko. Jest po prostu bardzo wrażliwy. Proszę się uspokoić, naprawdę. Proszę to przemyśleć, tak będzie najlepiej dla pani dziecka. Nie. Ja pani powiedziałam, on jest zdrowy. Jemu nic nie jest. Do pani teraz to nie dociera, ale taka jest prawda. Nie, jemu nic nie jest. Ja do niego idę. Proszę pani, dość często tak się zdarza w przypadku autyzmu, że rodzice bardzo długo lekceważą jego objawy, myśląc, że ich dziecko po prostu rozwija się wolniej niż rówieśnicy. Niestety, w przypadku mojego pacjenta nie mam praktycznie żadnych wątpliwości, że chodzi tu o autyzm właśnie. Chłopca powinien jak najszybciej zobaczyć specjalista, no ale do tego potrzebujemy zgody jego rodziców. Franek nie ma żadnego autyzmu. To jest po prostu ciche i spokojne dziecko. No co ta lekarka znowu wymyśliła? Przecież jak się Tomek dowie... Nie, on się nie może o tym dowiedzieć. Przecież jak dowie się o psychologu, to on się jeszcze bardziej wścieknie. Tymczasem lekarze założyli gips pacjentce, która brała udział w bójce. Doktor Eryk musi jeszcze zrobić jej badanie tomograficzne brzucha, żeby ustalić przyczynę wewnętrznego krwawienia. Wygląda jednak na to, że dziewczyna nie zamierza poddawać się kolejnym badaniom. Idę do domu. Ale nie chcę, naprawdę. Hej, co znowu za cyrk? Gdzie się wybierasz? Zabijam się na chatę. Słuchaj, nie zrozumiałaś niczego, co dzisiaj do ciebie mówiłem? Możesz mieć wewnętrzny krwotok. Tak, jasne. Słuchaj, jeszcze jedno badanie i będziemy wszystko Ale ja już wiedzieć. wszystko wiem, rozumiesz? Nie chcę żadnego dania, idę do domu. Posłuchaj, jeżeli wyjdziesz, a masz naprawdę krwotok, to może się dla ciebie tragicznie Jak skończyć. nie wziąć chłopie tej łapy, to za chwilę się dla ciebie to tragicznie skończy. No właśnie, chodźmy. Słuchaj, nie możesz w takim stanie wyjść ze szpitala. Nie mogę? No to patrz. Po co dyskutujesz z nimi, chodź? Nie będę bez sensu. Panie doktorze, przepraszam, próbowałam. Czasami żałuję, że nie możemy tutaj zatrzymywać takich pacjentów. Nawet na siłę. Przecież do tej dziewczyny nic nie dociera, ona nic nie rozumie. No jeżeli to jest faktycznie wewnętrzne krwawienie, to ona tutaj wróci. Wróci w przeciągu kilku godzin, ale wtedy może być już za późno. W tym samym czasie dziewczyna pacjentki zastanawia się, jak ją przekonać, żeby przestała się bić za pieniądze. 19-latka bardzo ją kocha i boi się o jej zdrowie. Monika, co ty tu robisz? Zabijam się na chatę, doktor powiedział, że wszystko w porządku. Akurat przecież widzę, co się dzieje. Wracaj do szpitala. Nie mam czasu na szpitale, jutro jest człowieku walka, rozumiesz? Albo Muszę wrócisz do szpitala, albo nigdy więcej mnie nie zobaczysz. Ej, zostaw ją, ona musi iść z Uspokój nami. się. Chcesz jechać do Holandii? Jeszcze 5 walk, zarobię pieniądze i pojedziemy. No nie mam w dupie te wszystkie walki, te pieniądze, wracaj do szpitala, jeżeli coś ci się stanie, proszę cię. Proszę cię, wracaj! Nie, Co ty w ogóle robisz? Idziemy, Monika, chodź. To nie jest wasza sprawa! To nie jest w ogóle niczyja sprawa! O mój brzuch! Co się dzieje? Co się dzieje w ogóle? Monika, Co jest grane? biegnijcie po lekarza, proszę! Na pewno. Podczas awantury 20-latka dostaje ataku bólu brzucha. Organizatorki walk, w których brała udział, nie chcą jej pomóc. Jej zrozpaczona dziewczyna wraca po pomoc do szpitala. Panie doktorze! Panie doktorze! Moja dziewczyna! Co się dzieje? Jaka ją tak dziewczyna? strasznie boli. Kto? Gdzie? Monika ją tak strasznie boli! Trzymaj, zajmij się pan. Doktorze, szybko! Monika ją... Co się stało? Proszę spróbować prostować nogi. Ja idę po Słyszysz pomoc. mnie? Ją tak strasznie Gdzie cię boli? brzuch boli. Pokaż dokładnie, gdzie cię boli. Panie doktorze, nikt pan mi Słyszysz pomoże, mnie? proszę. Monika. 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 Tak jak podejrzewał dr Eryk, u jego pacjentki wystąpił krwotok wewnętrzny, w wyniku którego dziewczyna straciła przytomność. Monika, spójrz na Żeby uratować jej życie, konieczna będzie natychmiastowa operacja. Proszę się jeszcze odsunąć. Dziewczyna pacjentki jest przerażona. Boi się, że straci miłość swojego życia. Pomóżcie jej, proszę. I od razu na blok. Proszę, Monika. 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 Panie doktorze, pomóżcie jej. I nie może się nic stać, proszę. Dobrze.
To, co działo się z dziewczyną, to wstrząs hipowolemiczny. Dochodzi do niego podczas dużego wewnętrznego krwotoku. Ponieważ dziewczyna nie dała się wcześniej przebadać, nie byliśmy w stanie stwierdzić, co jest jego przyczyną. Dowiemy się o tym na stole operacyjnym. Chirurdzy właśnie zaczęli ją operować. Sprawdzę ci kroplóweczkę, dobrze? Stan przebywającego na oddziale 5-latka poprawił się. Nie grożą mu już żadne powikłania związane z odwodnieniem. Teraz niepokój lekarzy budzi podejrzenie autyzmu dziecka i to, że jego matka nie chce przyjąć tego do wiadomości. Kobieta szuka właśnie w internecie innego wytłumaczenia na to, co dzieje się z jej synem. Szłam do ciebie. Zmierzyłam mu temperaturę, ma 36,7, spada, już się troszkę lepiej czuje. Zresztą zobaczysz zaraz. Dziękuję. No i jak tam, kolego? Widzę, że czujesz się lepiej, co? Wyniki badań też powoli wracają do normy. Pani doktor, bo ja sprawdziłam ten autyzm w internecie. To objawy. I Franek nie ma ich wszystkich. On nie może mieć autyzmu. To musi być coś innego. Proszę pani, u każdego chorego dziecka autyzm przebiega inaczej. Inne są objawy dominujące. Po prostu z różnymi rzeczami dzieci sobie nie radzą. Niech pani pozwoli na chwilę. Dlatego tak ważne jest, żeby pani synka teraz zobaczył specjalista. To on ostatecznie stwierdzi, czy to rzeczywiście jest autyzm. No ale oni piszą, że tego się nie da do końca wyleczyć. Że takie dzieci nigdy nie będą zdrowe. Ale proszę nie histeryzować. Wszystko tak naprawdę zależy od tego, czy dziecko znajdzie się pod odpowiednią opieką lekarzy, rodziców. Im szybciej pod nią trafi, tym potem będzie miało szansę na normalne życie większe. Ale mój Franek, on jest zdrowy. On jest zdrowy. On musi być. Franek jest chory. Już zawsze będzie chory. Czyż jak Tomek się o tym dowie, to nas zostawi. Matka chłopca z autyzmem boi się, że mąż ich zostawi. A jak to jest? Przecież ja wiem, co to jest autyzm. Proszę pana, Upośledzone dzieci go mają. proszę się uspokoić. Nie z panią rozmawiałem. Dobrze, ale pan rozmawia przy dziecku. Proszę się uspokoić. Ja się na to nie pisałem. Ja nie mogę mieć takiego dzieciaka, to jest jakiś niedorozwój. Czułam, że z nim jest coś nie tak. Kobieta jest załamana. Dotarło do niej, że jej synek jest ciężko chory. Zakończyła się operacja pacjentki, która brała udział w nielegalnych walkach. Okazuje się, że dziewczyna już nigdy nie wróci do pełni zdrowia. Panie doktorze, co z nią? Coś się uwalił tak tej bójki. Nie było żadnej bójki, spadłam ze schodów i tyle. Nie wiem, kręci cię to. Pacjentką szpitala jest lesbijka, która bierze udział w nielegalnych walkach za pieniądze, żeby wyjechać do Holandii ze swoją dziewczyną. Co się dzieje? Co się dzieje w ogóle? Dziewczyna ma wewnętrzny krwotok, mimo to wychodzi ze szpitala. Lekarze muszą uratować jej życie. No to trzeba mu zabrać te zabawki. Franek, odpowiadaj, gówniarzu jeden. Spokojnie, Co ty robisz? A co ty jest? U 5-latka, który trafił do szpitala z rotawirusem, lekarze diagnozują autyzm. Ja zawsze chciałem mieć syna, ale nie takiego, no. Kobieta jest przerażona chorobą synka. Boi się, że gdy mąż dowie się, że dziecko ma zaburzenia psychiczne, zostawi rodzinę. No i co ja mam teraz zrobić? Co ja mam teraz robić? Franek jest chory. Już zawsze będzie chory. Czyż jak Tomek się o tym dowie, to nas zostawi. A ja nie mogę być sama. Ja nie mogę być bez niego. Matka chłopca jest przerażona nie tylko chorobą synka, ale również tym, że jej mąż odejdzie od nich, gdy dowie się, co dolega ich dziecku. Mężczyzna wraca właśnie do szpitala. Ma już dość czekania i chce jak najszybciej jechać do domu. Tomek, wróciłeś. Myślałam, że nie wrócisz już. No to nie myśl, dobrze? Ta lekarka powiedziała ci coś konkretnego? Możemy już zabrać Franka do domu? No tak, ale Ale, Jezus Maria, no prostego pytania nie potrafisz zrozumieć. Jedziemy czy nie? a słuchaj, a odpuścisz parę kursów? Zostaniesz dłużej w domu, co? Następny mam w sobotę. No, to słuchaj, to może, słuchaj, pójdziemy, wiesz, weźmiemy go do wesołego miasteczka, słuchaj, może wyjedziemy gdzieś na parę dni. No, do Zogo weźmiemy. Chodź. Kobieta tak bardzo boi się reakcji męża, że nie ma odwagi powiedzieć mu, że lekarze podejrzewają u ich synka autyzm. Fajnie, nie? Tatuś nas zabierze. Pani doktor? Pani doktor? Przepraszam.
Mogłaby go pani odpiąć? Bo byśmy go chcieli do domu zabrać. To nie jest niestety najlepszy pomysł. On powinien zostać u nas na obserwacji, przynajmniej do rana. No ale sama pani mówiła, że jest wszystko z nim w porządku. No tak, ale powinien jeszcze poleżeć pod kroplówką, najlepiej na pediatrii, a przede wszystkim powinien zobaczyć go psycholog. Ja pani to tłumaczyłam. Jaki to jest psycholog? naprawdę konieczne. Przepraszam, o co tutaj do cholery chodzi? Nie rozmawiała pani z mężem? Może pani mi powie, co się tutaj dzieje? Proszę mnie nie dotykać. Oczywiście mogę panu powiedzieć. On jest psychicznie chory, czy jak? Nie, oczywiście nie tak. pana synek nie jest psychicznie chory, ale wszystko wskazuje na to, że ma autyzm. Autyzm? To znaczy, że jest niedorozwinięty, tak? Nie. A jak to jest? Przecież ja wiem, co to jest autyzm. Nie, proszę pana, Upośledzone dzieci go mają. Proszę się uspokoić. Nie z panią rozmawiałem. Nie mów tak przy Franku. On cię słyszy. Proszę się Ja uspokoić się i na to nie posłuchać. pisałem. Upośledzone dziecko? Nie. Niech pan się liczy ze słowami. Ja to wszystko Proszę stąd wyjść. Tomek, nie mów tak przy Franku, słyszysz? A pani by się udupiła z takim niedorozwojem? Co pan w ogóle Proszę nie wygaduje? krzyczeć. Proszę stąd wyjść. Proszę Proszę stąd stąd Już wyjść. dawno powinienem to zrobić. Proszę wyjść Banda i się wariatów. zastanowić nad sobą. Sama się zastanów. Potwierdziło się to, czego najbardziej bała się matka chłopca. Jej mąż zostawił ją samą z chorym dzieckiem. Ja nie mogę mieć takiego dzieciaka, to jest jakiś niedorozwój. Będą na niego patrzeć jak na jakieś dziwadło, a ja się na to nie pisałem. Matka autystycznego chłopca jest zrozpaczona. Nie potrafi sobie wyobrazić życia bez męża, ale nie chce też dłużej tak żyć. Wie, że nie może pozwolić mu więcej krzywdzić ich dziecka. Ja wiem, że to wszystko jest bardzo trudne dla pani. Nic pani nie wie. Ja wiedziałam, że Tomek nas zostawi, jak się dowie, że Franek jest chory. I czułam, że z nim jest coś nie tak. Nawet lekarka przychodni coś mówiła. Ja nic nie zrobiłam. Nie pomogłam własnemu dziecku. Ale teraz może pani to zrobić. Ma pani szansę. Proszę nie płakać. Mówi nas pani z tym psychologiem. Oczywiście. Dobrze pani robi. Zakończyła się operacja pacjentki doktora Eryka. Lekarzom udało się zahamować niebezpieczny krwotok, do którego u niej doszło. Przed blokiem operacyjnym cały czas czeka jej przerażona dziewczyna. I co z nią? Bardzo nam przykro, pani nie jest z rodziny, nie możemy udzielić informacji. Panie doktorze, co z nią? Będzie dobrze, operacja się udała. Musimy teraz chwilę zaczekać. Tylko postaraj się, żeby to była jej ostatnia walka. Ona już nie będzie się więcej biła, ja dopilnuję. Monika. Monika, ja to cały czas byłam. Wszystko będzie dobrze. Czekaj. Wszystko będzie dobrze, zobacz. Nudne. Bez sensu, idę po pilota. Poczekaj, ja ci przyniosę. Nie chcę, żebyś mi przynosiła. To, że Monika. mnie trochę pocięli, to nie znaczy, że wiesz, że już nic nie dam rady robić. Jesteś strasznie uparta, wiesz? No i dobra. Co, nie usiedzi, tak? Nie usiedzi, nie usiedzi. Czyli wszystko już dobrze. tak zawsze. No, ciasteczko? Chętnie, dzięki. W czasie operacji okazało się, że przyczyną krwotoku był pęknięty jajnik. Niestety chirurdzy musieli go usunąć. Lekarze wykluczyli ryzyko dalszych powikłań, ale pacjentka jeszcze kilka dni będzie musiała spędzić na oddziale chirurgii. Cały czas jest przy niej jej dziewczyna. Cholera, że to w ogóle musiało się teraz tak sypnąć, jak jeszcze 2, góra 3 walki i byłybyśmy z Natalią w Holandii. A tak to na osiedle nie mamy wjazdu. Jej starzy się na nas wypieli. W sumie Natalia mówi, że damy radę i ma rację, bo najważniejsze, że jesteśmy razem, tak? Mimo wszystko. I coś wymyślimy nowego. Franiu, zobacz na te 2 obrazki. Co to jest? Rzeka. Bardzo dobrze. Franek Łukasik przebywa na oddziale pediatrii, gdzie dochodzi do siebie po infekcji rotawirusowej. Chłopcem zajął się również psycholog dziecięcy, który stwierdził jednoznacznie, że dziecko cierpi na autyzm. Matka 5-latka powoli godzi się z chorobą syna i uczy się, jak pomagać chłopcu w codziennym życiu. Jak tam się czujesz, Franiu? Chyba lepiej, co? Wiesz, że teraz będziesz chodził na takie ciekawe zajęcia z mamą, będziesz robił różne niesamowite rzeczy, tak? A gdzie ty spoglądasz? Chyba masz ochotę na ciasteczko, co? To weź sobie, jak chcesz.
O, super, pięknie. Będzie dobrze. Tomek ani razu nie przyszedł do Franka. On już do nas nie wróci, ja to wiem. Ja nie mam pojęcia, jak ja sobie dam radę sama. Ale ja to muszę jakoś zrobić. Dla Franka. On jest dla mnie najważniejszy. Jezu, Grzesiu, co się dzieje? Do szpitala prosto ze szkoły trafia 7-latka, która na przerwie zaczęła się dusić. Na oddział zostają przywiezione również inne dzieci w jeszcze gorszym stanie. Okazuje się, że ktoś rozpylił w szkole trujący gaz. Syn ma bardzo podrażnione oczy. Oczy? Tak. On miał operację na oczy niedawno. No widocznie jakiemuś łobuzowi się nudziło albo nie chciał pisać klasówki. Na oddział trafia kobieta w 7. tygodniu ciąży. Lekarze walczą, żeby uratować dziecko. Kobieta właśnie rozstała się z mężem. Mężczyzna nic nie wie o ciąży. No ale sam pan powinien mieć świadomość, że w jej stanie... Ale w jakim stanie? To on rozpylił ten gaz. Mój Jaś? No oczywiście, on i tak już nie ma czego szukać w naszej szkole. Wychowuję go samotnie i pewnie popełniam błędy. Ale po co te awantury? Ty nie nadajesz się na ojca. Pani doktor, o tym też zakazała pani mówić, prawda? Przepraszam, o czym pan mówi? Ja nie mogę tego tak zostawić. Muszę dowiedzieć się, czyje to dziecko.